Jak jeździ się starym Golfem bez dachu? Jakie ma wady i zalety? Co sprawdzić przy zakupie? A na koniec, czemu w USA Golf jest nieznany, a także do kiedy trwała produkcja pierwszej wersji? Możecie nie uwierzyć. O tym wszystkim za chwilę. Ja mam na imię Jarek, a to jest kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia, niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. A dzisiaj, dzięki uprzejmości Huberta, mamy okazję przejechać się ponad 30-letnim autem do ludu w nieco mniej ludowej wersji bez dachu. A na początek Golf 1 pojawił się jako projekt na deskach kreślarskich już w latach 60. XX wieku. Największym hitem sprzedażowym Volkswagena w tamtym czasie pozostawał garbus. Konstrukcja ta jednak miała już lekko licząc 30 lat i trzeba było intensywnie myśleć o następcy. Jedynka była rewolucją w segmencie aut popularnych. Obłe kształty zostały zastąpione kantami, silnik z tyłu powędrował nad przednią oś, chłodzony powietrzem bokser ustąpił miejsca rzędowej czwórce z chłodnicą zalaną płynem, a napędowymi zostały koła przednie. W 1975 pierwszy Golf otarł się o pierwsze miejsce w konkursie na samochód roku, dając się wyprzedzić jedynie Citroenowi CX i rozpoczął swój triumfalny marsz przez motoryzacyjny świat. 4 lata później Niemcy zdecydowali się odsłonić majętniejszym klientom niebo nad głowami. Pojawiła się wersja Cabrio z charakterystycznym pałąkiem i składanym ręcznie dachem. Ponieważ druga wersja Golfa nie została wzbogacona o nadwozie otwarte, jedynka przetrwała w produkcji wiele lat, po drodze zaliczając jedynie lifting. Golf Cabrio 1 przestał być produkowany dopiero po wprowadzeniu na rynek trzeciej odsłony tego modelu. Golf w latach 70. był szczytem nowoczesności. Do kanciatego stylu w ciągu kilku lat dołączyły również inne modele niemieckiego producenta. Za wygląd nowego ludowego przeboju odpowiadali Włosi z Italdesign z Giorgetto Giugiaro na czele. Produkowano wersję 3- i 5-drzwiową, a także sedana o nazwie Jetta. Następnie dołączył do nich taki oto kabriolet zbudowany przy współudziale firmy Karmann. Początkowo wyglądał on nieco inaczej. Miał płaską klapę tylną i był pozbawiony pałąka bezpieczeństwa. Ale pewien członek zarządu Volkswagena, profesor Ernst Fial, który był nazywany w koncernie papieżem bezpieczeństwa, upierał się, żeby takie rozwiązanie zastosować. Było to działanie perspektywiczne, ponieważ Volkswagen ostrzył sobie zęby na rynek amerykański, gdzie kwestie bezpieczeństwa były bardzo istotne. I tak nad głowami pasażerów pojawił się nieobecny w prototypie element, przez który Golf Cabrio nazywany był od tej pory koszykiem. Środek auta nie należy do przesadnie dużych. Znalezienie dobrej pozycji za kierownicą utrudnia brak regulacji pionowej fotela, jak i samej kierownicy. Instrumentarium deski rozdzielczej to wizualnie jeszcze lata 70., ale każdy poradzi sobie z nim bez problemu. Fotele obite są typową dla Golfa tkaniną z charakterystycznym wzorem. Dźwignię zmiany biegów obowiązkowo wieńczy golfowa piłeczka. Do bagażnika dostajemy się przez małą, wąską klapę, która bardzo ogranicza jego możliwości przewozowe. Stworzenie kabrioletu z hatchbacka wymaga jednak takich poświęceń. Samochód Huberta pochodzi z roku 89, a więc z końcówki produkcji. Jest wersją po liftingu z szerokimi zderzakami, ma już też niektóre elementy z Golfa 2, jak choćby kierownicę. Pod maską tego auta pracuje popularny silnik 1.6 o mocy 75 koni zasilany gaźnikiem. Jest to jego najsłabszy element. Niestety, dzisiaj znalezienie fachowców zdolnych zająć się odpowiednio gaźnikowym silnikiem nie jest już proste. Skrzynia biegów ma 5 przełożeń, pracuje z lekkim oporem, ale biegi wchodzą bez problemów. Do środka Golfa dostajemy się używając klamek z małymi cyngielkami, które potrafią sprawiać problemy na mrozie, ale w kabriolecie nie będzie to przecież zbyt częsty problem. Chociaż, jeśli poczekacie do końca filmu, to znajdziecie tam pewną niespodziankę. Jak wspomniałem, na wybranie odpowiedniej pozycji za kierownicą nie stracimy dużo czasu, bo opcje są ograniczone. Auto daje znać, że nie jest już najmłodsze. Prowadzi się całkiem współcześnie, ale zaraz po ruszeniu przypomnimy sobie, jakim luksusem jest wspomaganie kierownicy, którego tutaj brakuje. Samochód nie należy do ciężkich,
a mimo wszystko kręcenie kółkiem bez pomocy hydrauliki jest sporym wyzwaniem. Poza tym Golf jeździ tak, jak się można tego po nim spodziewać. Jest zwinny, dosyć zwrotny i nie potrzebuje dużo miejsca na parkingu. Komfortem jazdy nie oszałamia, ale spokojnie można się nim wybrać nawet na dalekie wycieczki. Jedynym minusem w czasie jazdy z otwartym dachem są spore zawirowania powietrza powodowane przez pałąk bezpieczeństwa. Można to zniwelować za pomocą siatki montowanej w jego środku. Na rynku znajdziemy kilka modeli takiej siatki, które poradzą sobie z tym bez problemów. Właścicielem takiego kabrioletu możemy się stać wydając od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Szukając egzemplarza dla siebie, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Mechanicznie to auto to właściwie abecadło każdego absolwenta samochodówki. Fakt, że Volkswageny z tamtych lat przez dekady biły w Polsce rekordy popularności, sprawia, że każdy poradzi sobie z naprawą zawieszenia, hamulców czy silnika. Wspomnianym wyjątkiem może być gaźnik, którego właściwy serwis wymaga odchodzącej do przeszłości wiedzy, ale z pomocą przyjdą tu z pewnością wszelkie grupy zrzeszające właścicieli tych aut. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na rdze. Nie jest to tak wielki problem jak np. w Oplu Astrze, ale jednak sprawdzenie stanu elementów kluczowych jak progi, podłoga czy kielichy zawieszenia będzie niezbędne. Jak w każdym kabriolecie, najdroższym elementem może okazać się dach. Jeśli jest zniszczony, porwany albo dziurawy, jego naprawa może iść w tysiące złotych. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany samego mechanizmu składania i będziemy chcieli ją zlecić serwisowi specjalizującemu się w kabrioletach, możemy się zderzyć z długą kolejką oczekujących, zwłaszcza w sezonie lub tuż przed nim. Warto również sprawdzić stan uszczelek, które po latach twardnieją i potrafią odstawać, co powoduje problemy ze szczelnością. Golf pierwszej generacji produkowany przez Karmana nie był jedyną wersją otwartego nadwozia tego modelu. Przeróbkami aut Volkswagena, m.in. również Sirocco i Golfa 2, zajmowała się również firma Biber, której wizja wyglądu tych aut bardziej przypominała stylem Volkswageny Garbusy. Ich samochody były pozbawione pałąków bezpieczeństwa i posiadały zupełnie inne tyły, ze zmienionymi klapami bagażników. Takich Golfów 1 Biber powstało zaledwie 80 sztuk. W 1975 roku Volkswagen wypuścił na rynek amerykański przestylizowaną wizualnie wersję swojego sprzedażowego hitu, ale Amerykanie nigdy nie poznali nazwy Golf. Za oceanem bowiem to małe jak na ich warunki auto oznaczone było słowem rabbit, czyli królik. Domyślam się, że skojarzenie z tym sprytnym, zwinnym i wszędobylskim zwierzęciem miało uwydatnić zalety europejskiego auta. Nie było to trudne, ponieważ kontrast, jeśli chodzi o prowadzenie i użytkowanie w stosunku do wielgachnych, kanapowych pojazdów produkowanych w tamtym czasie w Stanach, był aż nadto widoczny. A produkcję Golfa 1 po zakończeniu jej w Europie przeniesiono do Afryki, gdzie powstawał pod nazwą City Golf. Trudno w to uwierzyć, ale fabrycznie nowym Golfem 1, chociaż po pewnych zmianach wizualnych i z deską rozdzielczą od Skody Fabii, można było wyjechać od sprzedawcy jeszcze w 2009 roku. W tym samym, w którym Volkswagen po sprzedaniu w sumie blisko 7 milionów egzemplarzy Golfa 1 we wszystkich odmianach, ostatecznie zakończył historię jednego ze swoich największych rynkowych hitów. A na koniec krótkie wspomnienie pewnego zimowego dnia, w którym Golf udowodnił, że wcale nie jest stworzeniem jedynie ciepłolubnym. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcecie obejrzeć również inne pojazdy, to rozważcie użycie tego czerwonego przycisku pod spodem. Wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz możecie się przenieść do kolejnego filmu, klikając w jedno z tych okienek, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?